Witam serdecznie, witam wszystkich. Mam nadzieję, że dobrze mnie widać, a tym bardziej mam nadzieję, że dobrze mnie słychać, bo czasami lepiej, gdy czegoś może nie widać, a przy podcastach czy przy vlogach to może lepiej jest na przykład, że bardziej słychać, no bo co chcecie zobaczyć? Chcecie zobaczyć brytyjską noc na brytyjskim ogródku? Przecież możecie to samo zobaczyć u siebie w kraju, w Polsce, czy gdziekolwiek jesteście. To nie jest żaden wyczyn pokazać komuś kanapę na ogródku, ale wyczynem jest przekazać treść głosową, którą do Was mówię. A dzisiejszym tematem będzie... Dzisiejszy odcinek będzie się nazywał drewniana zapałka. Bo zobaczcie, taki mi wyszedł zamysł, że kupiłem dzisiaj takie zapałki. Tutaj one kosztują 80 tych ich pi, czyli oni mówią pi, czyli to jest ich cent. Odpowiednik amerykańskiego centa. I słuchajcie, dzisiaj czy ja mogę trzymać to w ten sposób? Wybaczcie mi, jeżeli kamera się trochę przechyli, bo ja bym chciał otworzyć sobie napój bym chciał sobie otworzyć, bo mam takie trochę pragnienie, żeby się czegoś napić, a jest to, czyli wybaczcie, jak ta kamera poleci, będziecie widać noc. Dobra, to przepraszam za ten chwilowy techniczny problem z tą kamerą, że ona poleciała do góry i wyglądała to super nieprofesjonalnie, albo że jakoś lekceważy, że ja kamerę ci podwracam, ale to nie o to chodzi, ale głos słyszeliście. Otworzyliśmy sobie butelkę, ale nie piwa, nie trzeba pić piwa, żeby było też i fajnie. Ta cola, no to piłem ją w szkle. Chciałem spróbować, jak to już smakuje to w szkle. Nie powiem nazwy, bo nie mogę. Zakryłem, także chyba YouTube mi to wybaczy. Odcinek brytyjska zapałka, a odcinek zacznie się, czy gra jest warta, może nie tyle co zapałki, czy jak się mówi, czy gra jest warta w ogóle świeczki. Czy gra jest czasami warta świeczki? Bo takie jest powiedzenie, czy to jest warte świeczki, czy to jest warte ryzyka? To jest pytanie. Zastanówcie się, bo to nie chodzi, że ktoś robi coś źle, tylko o całokształt działania, czy nasze ludzkie działanie, że robimy czasami coś takiego, które w naszych oczach wydaje się no nie fair w stosunku do innych, nie fair, oszustwo, kłamstwo, wyłudzenie, pożyczka, której nie oddamy, czy cokolwiek innego, kłamstwo, na przykład rodziców, rodziny, znajomych, przyjaciół. I czy ta gra jest warta świeczki według Was? Czy warto w ogóle? I co się traci? No jak oszukałeś swojego przyjaciela, to albo go albo powiedziesz, okej, wybaczam Ci, albo go tak zawiedziesz, że już nie będzie chciał, nie będzie Twoim przyjacielem. I czy ta gra jest po prostu tego warta? Chciałbym, żeby każdy z Was się na tym zastanowił. Ja nie jestem doskonały, ja nie jestem żadnym mentorem, żadnym filozofem, żadnym profesorem. Ze szkołami u mnie także różnie bywało, natomiast jakoś to się udało, że jakoś nie będę oszukiwał, z wielkim trudem i z wielką pomocą udało coś tam się w edukacji uzyskać i może kiedyś jeszcze coś się uda.
ale nie jestem jakimś wybitnie wykształconym człowiekiem, bo jak to jest syndrom Polaków, a kim on jest, ale każdy, to on jest pan, a kim on jest, a to inżynierem, a to jest pan inżynier. I to u nas warunkuje to, kim jesteś. Czyli tak, jak szkoła warunkuje to, kim jesteś, no to powodzenia. Skoro oceniasz tylko ludzi po tym, że oni skończyli jakąś tam szkołę, albo co mają przed nazwiskiem i tylko to się dla ciebie liczy, a nie to, jaki jest człowiek i jak on się zachowuje, bo z tym bywa różnie, no to jeżeli oceniasz i cenisz ludzi tylko po tym, po jego dyplomie, po jego ścieżce edukacyjnej, oczywiście nie neguję, trzeba cenić, bo jest to rzecz niełatwa, że ktoś uzyskał tytuł naukowy. To nie jest łatwe. To jest trudne, że ktoś uzyska tytuł naukowy. Ja wam to mówię. Ale nie oceniajmy też ludzi przez perspektywę tylko i wyłącznie wykształcenia. Czyli, bo patrzcie jak to u nas w Polsce dzieją się cuda na kiju. Nie chodzi tu mi o Zachód, ten prawdziwy. Czyli i to nie chodzi o Niemcy, to nie chodzi o Europę kontynentalną. Zachód to jest UK, Kanada, Stany. To jest Zachód. Europa to jest Unia. No to jest Zachód, no przepraszam, no też można powiedzieć Zachód, ale dla mnie prawdziwym Zachodem są kraje anglosaskie. To jest dla mnie Zachód. I ja się chwaląc, czy nie jestem teraz, siedzę tu na kanapie w ogródku i nadaję z Zachodu. I nie to, żebym się szczycił, że ja tu jestem, czy coś, tylko chciałem wam tylko tak wspomnieć, bo każdy, kto mnie obserwuje, to wie, gdzie ja jestem. I zobaczcie, jak to ludzie łatwo oceniają też po pozorach. Najlepsze przede wszystkim jest pierwsze wrażenie, ale czasami te pierwsze wrażenie mydli oczu. Mydlenie oczu czasami jest pierwsze wrażenie. Jest tak, że jak jest. Nikt tego nie zmieni. Nie my układamy ten świat. Nie my go tworzymy, chociaż byśmy może i bardzo chcieli być znani, wpływowi, bogaci, mieć wpływ. Natomiast życie toczy się dalej, a my jesteśmy po prostu ludzikami na planszy i niestety tak jest. I nie ma co obwiniać, że się nie urodziłem tu czy tam. Bo tak jest. Podziękuj raczej za to, co masz. Czyli jak świętej pamięci Hada rapował. Chcesz być nieszczęśliwy? To myśl tylko o negatywnych rzeczach. Wstawaj lewą nogą. Nie myśl o tym, co masz, tylko co jeszcze potrzebujesz, co jeszcze kupić. Masz pieniądze? Jakie miałeś więcej pieniędzy? Martw się o to. Skąd tu wziąć kasę, jak masz dużo jeszcze więcej? Będziesz szczęśliwy? Super, obiecuję ci. Będziesz tak szczęśliwy, że ekstra będzie. Tylko się potem nie dziw, że nikt twojego telefonu nie chce odebrać, albo że z tobą nie chce rozmawiać, jeżeli widzisz Bożka tylko w Mamonie. Bo i też byłem świadkiem takich historii. Że ktoś scenił pieniądze bardziej niż relacje czy rodzinę i potem się dziwił, że został sam jak palec. Otworzę sobie aż drugą butelkę. Tylko żeby już kamery może w ten sposób jakoś się uda, żeby było mnie widać, jakoś mnie widać, ale niestety przepraszam, muszę do góry ją wziąć. Ale mnie widać. To najważniejsze. Wiele można powiedzieć o raperach, zarówno złego i dobrego, ale w pewnym sensie dają coś od siebie, dużą cegiełkę, dają do myślenia. No, mi szczerze powiedziawszy, dużo do myślenia dał
No niestety, tak życie się potoczyło, taki był zbieg okoliczności. Ja jestem agnostykiem, więc powiem, no los, siła wyższa, jeżeli istnieje, bo jestem agnostykiem. No tak zechciała, że niestety raper Hada jest świętej pamięci. Tak, jego życie niestety się potoczyło, jak się potoczyło. Ta minuta ciszy, ta kilka sekund musiała być i będzie jeszcze chwila. I te milczenie właśnie było dla Tomasza, bo dużo mi dał do myślenia. Ja z nim nie rozmawiałem nigdy w życiu. Ja słuchałem jego muzyki. Zaraz myślicie, że ja się pochwalę, że ja z nim rozmawiałem kiedyś, czy miałem okazję. Nie! A skąd? Ja słuchałem tylko i wyłącznie jego muzyki. To mi dużo dało i to wystarczyło. Uwierzcie mi, to wystarczyło. Także nie sztuką jest popełnić błąd, bo każdy ma prawo popełnić błąd raz, drugi, trzeci, czwarty. Sztuką jest wyciągnąć naukę i wnioski. To jest sztuka się uczyć. A jeszcze większa sztuka to jest się uczyć na cudzych błędach. To jest dopiero sztuka i inteligencja, żeby obserwować i tych samych błędów nie popełniać. Nie będziemy już rozmawiać o plotkach, tak jak w poprzednim podcaście, bo po co, jak już każdy to wszystko wie. Nie trzeba nikomu tłumaczyć. Bo ktoś powie, dlaczego jest tak, a nie inaczej. No bo tak jest. A jest, pamiętajcie, że taka nauka ode mnie, taka rada, dobrze jest tak jak jest, bo zawsze może być gorzej. Bo zawsze może dojść do czegoś gorszego. Pamiętajcie o tym. Narzekasz na swoje położenie, a nie widzisz całokształtu i wszystkiego, co ci obdarował los, czy siła wyższa, która, jeżeli istnieje. No czasami życie gra w pokera, raz daje, raz odbiera. No życie to jest trochę gra w pokera czasami. No ale tak wygląda świat. Tak wygląda świat i tyle. I co tu zmienić? To nic nie zmienisz. Chociażbyś chciał. Znaczy nie, sorry, zmienić. Swój świat i swoje otoczenie możesz trochę zmienić. Naprostować, polepszyć. Ale nie cały świat, nie oszukuj się, nie zmienisz całego świata. Ci, którzy naprawiali świat, to tragicznie kończą. Źle kończą naprawiacze świata. Ci, którzy próbują na siłę świat zmienić. To się nie uda. To nie w tą drogą. Bo żeby zmienić cały świat, to trzeba by było zmienić wszystkich ludzi, wszystkie systemy, wszystko do kosza i od nowa budować. A po prostu tego się nie da. I ja już nie będę was zanudzał i to by było tyle ode mnie. Dobrej nocy. Dobranoc. No i dobrego snu i dobrych przemyśleń, a jutro dobrego dnia.